W pewnym miasteczku był sobie mały, stary, murowany kościół. W tym kościele, jak to często w takich starych, murowanych kościołach, mieszkała rodzina myszy. Była to wielka rodzina, wiele pokoleń, kilkadziesiąt przedstawicieli mysiego rodu żyło sobie w tym kościele. Umościły sobie mieszkanko tuż za głównym ołtarzem. Znalazły kilka starych książeczek do nabożeństwa, wydziergały z nich kartki, z nich sobie zrobiły ściany, posłania, umościły się naprawdę bardzo wygodnie. Było im tam bardzo dobrze. Czasami było trochę zimno, czasami musiały uciekać przed paniami, które sprzątały kościół, ale bardzo sobie chwaliły mieszkanie w tym malutkim kościele. Między tymi myszami była mała, bardzo jeszcze młoda mysz o imieniu Mizi. Otóż ta myszka Mizi czekała na dzień, kiedy wiedziała, że którejś wiosny będzie mogła wyjść razem ze starszymi, aby w ogrodzie proboszcza zbierać orzechy. Opowiadano jej wielokrotnie o tym, jak niezwykłe jest to miejsce. Taki dzień w końcu nadszedł. Wyszła do ogrodu późną jesienią i była zachwycona. Przez kilka godzin zbierały myszy orzechy, nosiły je do kościoła. Widziała drzewa, widziała ptaki, widziała trawy, widziała kolory. Była zachwycona tym, co tam jest. Kiedy wróciła, nie mogła zapomnieć o tym wydarzeniu. Cały czas sobie myślała, jakże byłoby super, gdybym mogła pójść w świat, gdybym nie musiała ciągle mieszkać w tym przyjemnym, ale jednak trochę zimnym i czasem nieprzyjemnym przez te panie sprzątaczki kościele. Na pewno na świecie byłoby super. Wielokrotnie rozmawiała o tym ze swoimi przyjaciółkami myszami. Wszystkie mówiły jej, to są jakieś mrzonki, tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Tam są koty, tam są drapieżniki, tam są ludzie, którzy mogą cię skrzywdzić. Naprawdę nie warto wychodzić z tego miejsca, w którym mieszkamy. Myszka myślała o tym wielokrotnie, czekała na każdą jesień, kiedy znowu nadarzało się wychodzenie na te orzechy. W końcu jej pragnienie, jej tęsknota doszła już do tak wielkich, tak ogromnych rozmiarów, że naprawdę była gotowa uciec z kościoła i już do niego nie wracać. Zanim to zrobiła, postanowiła jeszcze ostatni raz porozmawiać ze swoim najbliższym przyjacielem, z Jakubem, z myszą w podobnym wieku. Szukała go w kościele, znalazła go tuż przy wodzie święconej, gdzie siedział sobie mocząc nogi w tejże wodzie święconej i powiedziała mu o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach. Kuba, który był dobrym przyjacielem, przestrzegał, że to naprawdę jest mrzonka, ona tam zginie. Trochę było zimno, więc się przenieśli w okolice Wiecznej Lampki, a to był taki jeszcze kościół, gdzie Wieczna Lampka to była świeca, a nie jakaś żarówka. Ogrzali się przy tej świecy i mała myszka Mizi snuła swoje marzenia o życiu poza kościołem. Kuba odwodził ją jak mógł, ale na koniec oczywiście powiedział, zrobisz, co będziesz chciała. Następnego dnia myszka Mizi opuściła kościół. Schowała się w torebce pewnej pani, która była na mszy i w tej torebce wywędrowała do jej domu. Kiedy znalazła się już na stole w mieszkaniu, kiedy wyszła z torebki, była zadziwiona. Nagle spotkała coś, czego jeszcze nigdy nie widziała, czyli kaloryfel. Spędziła za nim prawie tydzień, tak jej tam było ciepło. Podjadała wszystko w tym domu. Sery, chleb, wszystkie rzeczy, które tylko znalazła do jedzenia. Myślała, że jest w raju. Oczywiście pani domu szybko zorientowała się, że jest mysz, która jakoś tam się dostała, a że mieli kota, to wysłali kota na polowanie. Zaczęły się groźne dni. Kot polował, kot czaił się, kot próbował mysz złapać, aż w końcu, po 3 dniach, udało mu się to. Kiedy już była w paszczy kota i przekonana, że zginie, nagle jakimś cudem udało jej się w ostatniej sekundzie wyrwać i uciekła na zewnątrz. Niestety była zima. Mysz błąkała się po lodowatych, mroźnych ulicach, napotkała jakieś gangi innych myszy, które ją wielokrotnie pobiły. W końcu znalazła jakiś spichlerz. Była przeszczęśliwa. W spichlerzu było ciepło, okazało się, że jest dużo ziarna, że nie musi w kółko jeść tych orzechów, które pamiętała jeszcze z kościoła, że może sobie żyć na tej górze ziarna, w cieple, jest jej dobrze. Ale po wielu dniach nagle zatęskniła za ciepłem lampki wiecznej,
które było jakieś inne niż to ciepło, które ona miała w tym spichrzu. Zatęskniła za rozmowami z Kubą, za moczeniem nóg w wodzie święconej. Zatęskniła za paniami, które przeganiały te myszy w kościele. Zatęskniła za swoimi przyjaciółmi. Wyjrzała przez taką małą szparę w tym spichrzu, gdzie była, i zobaczyła daleko wieżę kościoła. Postanowiła, że wróci. Jak się okazało, nie było to możliwe, dlatego że zima była tak straszna, że nie było żadnego wyjścia z tego spichrza. Wszędzie był lód i śnieg, nie dało się otworzyć drzwi, nie było żadnej większej szpary, przez którą można się było wydostać. Myszka Mizi patrzyła więc tęsknie przez tą jedną szparę, przez którą niestety nie mogła wyjść, i uzmysłowiła sobie jedno. Chociaż jestem prawie w raju, bo jest mi ciepło, mam dom, mam co jeść, to jestem najbardziej nieszczęśliwą myszą na świecie. Tam w kościele naprawdę było dobrze. Moi kochani, ta bajka oczywiście nie jest o tym, że mamy spędzić całe życie siedząc w kościele, w kościelnych ławkach. To oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że Kościół bywa zimny. Z kościoła czasem przeganiają. W tym kościele czasem jest monotonnie i są tylko orzechy. Ale nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie byłaby oliwna lampka, która daje ciepło, gdzie byliby tacy przyjaciele, gdzie byłaby woda święcona, w której można moczyć swoje nogi, gdzie są bliscy, gdzie jest rodzina. Nie ma takiego drugiego miejsca jak Kościół.